Dashbur, witam Was w kolejnym odcinku, na kolejnym wyjściu. Witam Was w mega zimowej aurze. Słuchajcie, spadł śnieg. Śniegu jest około 10-15 cm, miejscami może trochę więcej. Idziemy dzisiaj na podchód. Trochę mówię ciszej, dlatego że dojechaliśmy z Michałem do łowiska. Jest parę minut po 7 rano. Bierzemy wszystkie graty i ruszamy na podchód. Na co dzisiaj polujemy? Moi drodzy, po tym okresie zbiorówek sobie później jeszcze dalej wrócimy do materiału z polowania dewizowego, który już się ukazał na kanale, ponieważ odbiór jego jest i pozytywny, i negatywny, tak? No ale to sobie wrócimy później, przedyskutujemy sprawę i czekam też na Wasze komentarze w tej sprawie. Natomiast dzisiaj wybieramy się z Michałem na polowanie na jelenie byki, wybieramy się na polowanie na jelenie-łanie, sarny, kozy, koźlęta, no może list, drapieżniki. Słuchajcie, mam wabiki od Gunbrokera, za co im bardzo dziękuję. Od razu tutaj troszeczkę reklamy poleci, nie będziemy się czarować, dlatego że chłopaki wysłali mi zestaw wabików. Ja używam Gunbrokera już kupę czasu. Mam nową taką myszkę, dostałem. A przy takiej pogodzie, jeżeli lis będzie gdzieś daleko, to spróbujemy go tą myszą podciągnąć. Kniazienia zająca nie brałem, ponieważ planuję zrobić osobny materiał na temat polowania na lisy z wabikiem. Może wybierzemy się tylko z bronią śrutową. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Natomiast dzisiaj naszym celem jest tak naprawdę byk łowny. U nas w górach to wygląda w ten sposób, że jak śnieg spadnie, to te jelenie schodzą niżej. Pogadamy sobie później na ten temat, bo chcemy podejść z Michałem, zobaczyć w takie kępy, remizy, ponieważ te jelenie nam się kumulują w tej chwili na terenach polnych, głównie na obwodzie polnym i idą do swojej pseudo-ostoi, to nie jest żadna ostoja, to są nieduże laski, takie remizy śródpolne, schodzą z rzepaków, z ozimin i tam sobie zalegają. Spróbujemy ich poszukać. Te laski nie są duże, mamy do zrobienia dzisiaj 3 takie remizy. No przy okazji kozy to już tak na samym końcu, tak? Mamy jeszcze sporo łań do strzelenia, ale to Wam poopowiadam później. Także przypominam Wam o Patronite, przypominam Wam, zostawcie komentarz, zostawcie łapkę do góry, oczywiście subskrypcję. Mamy subskrybentów przybywa, teraz to już mega szybko, słuchajcie, 1200 subskrypcji w miesiącu, więc idzie to naprawdę nieźle. A w dalszej części materiału zabieram Was, a gdzie Was zabiorę, to zobaczycie, bo to dzisiaj nie będzie tylko samo polowanie, ale jeszcze coś dokręcimy, ale co to Wam nie będę mówił teraz. Dobra, bierzemy graty, pastora, lornetka i ruszamy na podchód. Widzicie, jaka ładna chmarka? Się pasą. Jak się pasą, my szukamy na razie byka, a później jak coś, to przepiszemy się na drugi rewier i pójdziemy tam. Na razie tam są tylko łanie z cielakami. No to naprawdę daleko. No daleko. Przy takiej pogodzie jak teraz mamy bezwiecznie, słuchajcie, leciutki wiaterek z zachodu wieje. Idziemy lekko pod wiatr. Jeleni się spodziewamy po lewej stronie. Ja patrzę, oczywiście obserwuję to, co się dzieje wokół nas, ale patrzę pod nogi. Przy tej pogodzie mamy świeżutką polowę. Wczoraj przestał padać śnieg i widać, gdzie te jelenie przechodzą. I co chwilę wszystkie ślady, tropy, które są, ciągną w lewą stronę. Więc przesuwają się one gdzieś tutaj i tu jest taki wąwóz, taka skarpa, na której lubią leżeć. Spróbujemy podejść, nie wiem, czy nam się tu uda, bo samo podejście na lesie spowoduje nam to, że te jelenie się podniosą, nie wiem, 15-20 sekund i pójdą, tak? Ale one tu za bardzo jak wejdą, to wejdą na pole, więc spróbujemy ewentualnie obejść i spróbujemy je łapać na polu. Idziemy powolutku jeszcze na dół.
często. Były na jeżynach jeszcze. Takie przyzwoite. Nie były to jakieś takie, że tak powiem, patyczaki. 2 przyzwoite byki były. Poszły w lewo, bo one wyszły na pole na 1000%. Ale zanim się wrócimy na pole, pójdziemy w dół. Bo ja się spodziewam, że tych jeleń tu jest więcej. Idziemy powolutku w dół. Były tylko 2 te byki. Doszliśmy do miejsca, gdzie one lubią żerować jeszcze na jeżynach. Widać tu pełno świeżych tropów żerowania. Ale ich tu nie ma. Albo po prostu poszła. Części chmary nie widzieliśmy, mogła być niżej. Ponieważ doszliśmy do tego wąwozu. Do tej skarpy zaraz wam Michał pokaże. Ale nie ma tu jeleni. Nawet nie widać, żeby coś nam przebiegło, czy odsunęło się. My idziemy powoli, słuchajcie. Przy polowaniu na jelenie najważniejsze jest to, żeby poruszać się bardzo, bardzo powoli. Nie biegamy, nie zabiegamy tej zwierzynie drogi, bo to nie ma sensu. W momencie, kiedy ruszyliśmy już te pierwsze 2 byki, one przesunęły się w tamtą stronę i podejrzewam, że są na polu. Więc wrócimy na spokojnie, wyjdziemy do góry na narożnik lasu i zobaczymy, będziemy wszystko widzieć. Natomiast tutaj, no niestety, myślałem, że je spotkamy tutaj jelenie jeszcze żerujące. Ja uważam, że przyjechaliśmy za wcześnie. Tu można było przyjechać śmiało o 10 rano, jak one by już zeszły z rzepaków, z ozimin i by tutaj sobie były. Ponieważ w takiej pogodzie jeleń nie idzie w gęsty młodnik, moi drodzy. On się kładzie w jeżynach, na jakimś rzadkim lesie, na podszytym lesie. Na pewno nie idzie w gęsty młodnik, tak jak dzik. No nic, ruszamy z powrotem do auta, wychodzimy pod górkę, idziemy na narożnik lasu, zobaczymy, czy tych jeleni nie ma na polu. Jeżeli ich tutaj nie będzie, to mamy jeszcze jedną remizę, w którą spróbujemy podejść, ale takie polowanie jest mega trudne. Uważam, że za wcześnie przyjechaliśmy. 7 rano to jest za wcześnie, można tu przyjechać spokojnie od 10 do 14 też można polować, ponieważ te jelenie w kosmos nie wylecą, tylko tutaj będą sobie leżeć, tak? Można je podejść spokojnie, one jeszcze będą żerowały, będą się przesuwać. Sporo saren tu było, też nas oszczekały te sarny, więc być może jak jelenie tu były, to się przesunęły w lewo. Dobra, wracamy. Słuchajcie, mamy chmarę tych byczków, bo to są jakieś młode byki, inne, wychodzą w lewą stronę. No zaraz pooglądamy sobie te byki, ale tutaj nic konkretnego nie ma. W lesie widzieliśmy tylko 2, a jednego okazało się, że było ich więcej, było ich 7. Ja widziałem 2 te największe, tamte musiały gdzieś być niżej. No i tak mówiłem, wyszliśmy i są na polu. Koło samochodu. Co ciekawe. Wróciliśmy do auta i byki wyszły na pole koło auta. No dobra, poszły w lewo. Niech sobie idą, a my bierzemy się i objedziemy autem z drugiej strony znowu pod wiatr i pójdziemy na drugą remizę. Akurat one w tą remizę się kierują. No ale trudno, tutaj to nic nie było konkretnego do strzelenia. A wiem, że tu jest chmara innych byków na 100%. No i poszukamy tych drugich. Jest rudel saren ładny przed nami. No, byki idą w te sarny. One schodzą właśnie tu, gdzie mamy iść.
Więc bierzemy zabawki. Musimy autem objechać z drugiej strony, bo to bez sensu będzie pójście w tą stronę, bo pójdziemy z wiatrem. Musimy objechać samochodem z drugiej strony, zostawić auto na całkowicie po lewej stronie i podchodzić z góry znowu na dół. Dobra, idziemy. Dochodzimy powoli do naszej remizy, którą chcemy zobaczyć. Mega gęsta, spróbujemy. Uda się, to się uda. Ale zanim, to Michał wam pokaże tutaj trop. Wpiszcie mi w komentarzu, czyj to jest trop. Nie ma żadnej nagrody, tak dla fanu. Tutaj właśnie się zaczyna i sobie idzie w tamtą stronę. Tu. Tu. Mamy kolejną chmarę, słuchajcie, którą wytropiliśmy. Była w tej remizie. Niestety zobaczyły nas szybciej. W tym gęstym się nie da tak polować. Oczywiście wyszły na pole, one teraz będą krążyć po tym polu, zejdą na dół do wąwozu i gdzieś sobie tutaj przejdą przez wąwóz. Podejrzewam, pójdą na lewą stronę. Ale nie ma tam nic takiego. Słuchajcie, o coś dochodzi z lewej strony jeszcze. Bo będą się ganiać teraz. Nie ma tam jakiegoś potężnego byka z nimi. Idą w prawo, może wyjdą na czyste. Najmocniejszy ma w granicach 4 kg. Młody byk, tam 7-letni, może 6-7-letni. Myłkusa nie ma na pewno z nimi. Żadnego, więc chociaż mamy taki widok, że sobie możemy pooglądać te byki. A taki urok polowania w górach. Tam na górze napadało śniegu masę i te jelenie po prostu zeszły na dół, tak? One zeszły na dół. Mają łatwy żer, mają rzepaki, mają oziminy. Stoimy na polu koniczyny, więc one się tu trzymają. Druga chmara, nawet ich nie policzyłem. Chcecie, to tam policzcie, ile ich było. Poszły w prawą stronę. Zrobią taką woltę, przejdą tam, pod wioską i wejdą z powrotem. Już te zagrywki ich znam od kilku lat. Dobra, nic tu ciekawego nie ma. Nie spotkaliśmy żadnego fajnego byka. Dużo kurz żeśmy spotkali po drodze. Nie wszystko nagrywaliśmy. Widzieliśmy nawet lisa, ale on nas pierwszy zobaczył. Wyjdziemy tu na szczyt, może będą jakieś sarny na kończynie. To spróbujemy chociaż kozę strzelić. Ruszamy do góry. Do auta to mamy kawał drogi, słuchajcie. Bo zobaczyliśmy te jelenie w tej remizie i one się podniosły oczywiście przed nami. Wyszły na pole, no i przynajmniej chociaż miałem przegląd, zobaczyłem co to jest, nie? Natomiast widzę, że nie ma tu łownego byka na pewno z nimi, a takiego mam w odstrzale. Chociaż pamiętajcie, że na odstrzał łowny możecie strzelić selekta, tak? Jakby był myłkus, to byśmy strzelali myłkusa, natomiast no niestety nic konkretnego nie było, więc idziemy w lewo. I gdzie? Bo zaraz będą pytania i wiele osób mnie pyta, gdzie ja szukam tych jeleni. No przy rzepakach, przy koniczynach, przy oziminach, tak? No nigdzie więcej, one muszą na te rzepaki wychodzić. A tymczasem ruszamy pod górę, idziemy zobaczyć, czy nie ma sarn na kończynie. Moi drodzy, sarny
były, ale prawie na jednym nadepliśmy. Nie zdążyliśmy nawet tego nagrać. Skoczyło nam spod nóg i dostałem telefon od mojej kochanej żony, że musimy wracać do domu, bo mamy jeszcze w planach dalej kręcenie, więc trochę nam to polowanie tutaj z Michałem pokrzyżowała plany, ale trudno. Pakujemy się do domu, mamy stosunkowo blisko, więc jedziemy zabiję po Mieczysława, naczelnika i panią szefową. Lecimy do lasu z powrotem, także zaraz zobaczycie, co będziemy robić. I tyle. Ruszamy do auta, tam zostało 50 metrów, woda w chłodnicy tam się lekko zagotowała z Michałem, bo żeśmy tak zeszli góra, dół, kaszcze, później nieużytek, którym się strasznie źle idzie, więc musimy nasze polowanie, że tak powiem, nie zakończyć, tylko przerwać. Dobra, pakujemy się i jedziemy do domu po dzieciaki, także zobaczycie, co będziemy robić. Co tam było, Staszek? 2 kaczki. 2 kaczki. 2 kaczki, dobra. Gdzie my jedziemy? Powiedzcie, bo teraz będziemy się wybrać. Wysypać kasztany pod paśnik. Tak jest. A dla kogo te kasztany? Kto Dla Danieli. No właśnie, ty Stasiu wszystko wiesz. Teraz wyjeżdżamy już w tereny. Patrz, Staszenku, gdzie jest zwierzyna? I właśnie wzięliśmy, właśnie ja zobaczyłem 2 kaczki. 2 kaczki. 2 kaczki, dobra. Kornelka patrzy I na tu lewą lubią stronę. wychodzić, i tu lubią chodzić kozły. I tam był jeden kozioł. Widziałem. Poczekajcie, bo teraz musimy patrzeć dobrze po lewej stronie, czy nie ma? Kornelka patrzy na lewo, a Stanisław patrzy na prawo. Czyli tam jest prawo. Tam możesz, Staszek, patrzeć, czy nic nie ma na polach. Ładnie widać dzisiaj. Zaraz wysypiemy te kasztany. Co, gdzie wysypujemy? Pod paśnik. Jedziemy wysypać dla Danieli. Nie ma. U mnie tata nie ma nic. Nic nie ma na razie? Nie. Ale był po mojej stronie potem kaczki. Tata, No. tam była pułapka jak kusownika. Nie gadaj. No. Nie ma, bo tata kontroluje tutaj ten teren koło domu, to ja wszystko tu sprawdzam. Ale jakby była pułapka kusownika? No to byśmy ją musieli ściągnąć. Tata, a ja tam widziałam coś takiego płaskiego i coś kolczastego. Tu nie było kolczaste, tylko Stasiu to był podsyp do bażantów, widziałeś. To nie była pułapka, tylko tam żeśmy zawozili w tamtym roku karmę i w tym roku też musimy zawieźć, bo już śnieg spadł. Musimy bażantom zawieźć. I tam będziemy polować? Będziemy tam na koguty, tam przy samym podsypie się nie poluje. Ale tam są takie harabazie, w które możemy później wziąć Borysa i iść. Ale przy podsypie się nie poluje. No. A czemu nie można w podsypie? No bo nie można karmić tych bażantów i później do nich strzelać. No co, ty zwariowałeś? Tata, a jak będzie słaby? A jak będzie słaby z harabazia? Co będzie? Słaby bazant? No to nie strzelamy. Nie, a jakie strzelamy? Tylko mocne. No. Dobra. Jedziemy zaraz. I da z góry. Siły to musisz uciąć, jakby co. Dobra. Tata będzie ciął co najwyżej, bo tata będzie montował. Dobra. Tata musisz to uciąć. To będzie straszne. I tam mój tata pracuje. Boże, to też trzeba wyciąć. Nie trzeba wycinać. Tu jest firma meblowa. O, jak się nazywa? Stolido. No, I tam nasza mama pracuje i nasz tata. bardzo dobrze. Też się nie przychwalaj. No, reklama musi być. Tata, patrz, tam już też w górach śnieg. No jest w górach, dlatego napadało dużo w górach śniegu i byki zeszły na dół. Myśmy rano z Michałem byli na polowaniu i widzieliśmy byki. Słyszałem. A ile było byków? Tata widzi. Ile było byków? A nie wiem, z 20 było na pewno. W jednej było 7, a w tej drugiej to nawet nie policzyłem. Ale myślę, że około tam 10. A była jakaś łania? No właśnie nie było, Stasiu, same byki. Ale słabe. Ale nagrałeś? Tak, Michał nagrywał. Ale było, ale Mariusz by podstrzelał? Mariusz tak, no bo jakie Mariusz strzela? Słabe. No, Tata, lubisz Mariusza? no pewno. To jest pan wiceredaktor przecież. To drugi redaktor? Tak. Twój? O, tu lubią chodzić, tata, to skończył. No lubią tu kozły chodzić. Tam pod drzewem lubią, prawda? No. Widzieliśmy razem. Siu, a lubisz być operatorem? Tak, lubię. Tata, ty też tu sprawdzasz, czy nie ma pułapek? Sprawdzam, czy nie ma sideł, no pewnie. Nie ma, nie ma. A ty
ale też są takie pułapki ostre na ziemi. Tak? No, są takie. Ale na co to są te pułapki? Na różne zwierzęta, że na przykład takie jak szczęka, tylko że taka metalowa. I jak coś włoży do niej nogę, to się zatrzaska, no i aż krew leci. Aha. Takie też są dostawiane. No to Nie. są, wiesz jak się to nazywa fachowo? Żelazko. Żelazka? Żelaza, tak. Żelazko to jest do prasowania. No ale to też to ma swoją nazwę żelazą. To kłusownicy zakładają takie żelaza. I są różne i to może być żelazo na lisa, może być żelazo na dzika, zależy jakie duże. A na dzika są duże żelaza? Duże. Na jakiego zwierzęcia są największe? Największe? Chyba na misia. Tak, masz rację. Niedźwiedzia. No. Tutaj siedzi misiu. Tutaj siedzi misiu. No. A niedźwiedź to jest. Ja też mam na drugie Michał. No tak, zgadza się. Ale tutaj siedzi prawdziwy misiu. I tutaj prawdziwy. Nie, tu siedzi prawdziwy. A ja mam na drugie Michał. Ale to jest prawdziwe na pierwszej. Dobrze, no zobacz. Park. No, ale zamknięty. Zimą jest zamknięty. Tylko latem i wiosną jest. Tak. A my tam jeździliśmy na kładach, pamiętasz? No, tam się nauczyłeś na kładzie jeździć, tata ci od razu kupił, nie? Od pana Andrzeja. No, od pana Andrzeja. Tata, to jest redaktor. Taki jest ktoś, kto prowadzi program. Patrz jaka A Misiu to jest twój redaktor? Nie, Misiu to jest operator. Misiu jest operatorem, bo trzyma Tata, tu kamerę. właśnie widziałem tam mocnego byka. Albo tutaj. A tam i tutaj. Co? Ty teraz widziałeś? Nie. No. Kiedyś. To było niedawno. Tam był byk. Ale- Tak sobie stał i na mnie patrzył. Jeleń byk, no. Ale nigdy nie widziałam co Daniela. Nie wiem. Nie, no to dzisiaj będziemy mieli trochę szczęścia, pojedziemy przez las, bo będziemy w takim kompleksie, gdzie są Daniele i będziemy jechali powoli. Tata, wy będziecie patrzeć jedno w jedną stronę, drugie w drugie i kto Tak zobaczy... prosto. A ja z prosto, misją. tak jest. A jak kto zobaczy pierwszy, to dostanie nagrodę. Obojętnie jakie zwierzę. Tam będą na pewno Daniele, będą sarny i duża szansa jest na jelenie. Tata, a jak wyjdzie dzik? No dzika to raczej nie zobaczymy, bo one już teraz śpią w dzień. Poszły do młodników gęstych albo do jeżyn i tam się położyły. Do swojego... Ej, zobaczymy śpiącego? Nie, śpiącego nie zobaczycie, bo one się tak schowały, żeby ich nie było widać. One poszły do swoich ostoi dziennych, a my teraz pojedziemy do lasu. Tam mamy ze 350 kg kasztanów na pace. Żeby mogłeś podstrzelać Daniele? Nie, my je będziemy tam karmić, bo Daniele tata tak średnio strzela. Tylko byki, łanie mam w odstrzale, ale na razie jeszcze nie spotkałem jakiejś fajnej takiej nieprowadzącej. Misiu, wiesz, że będzie pamiętasz, jak my tam pod lasem byliśmy Daniele? Ale fajny motorek. No, pamiętam, że Misiu, pod wiesz, lasem że będzie widziałem. się wszystko telepać? No nie, bo tu jest stabilizacja taka. Także nie ma problemu. My tutaj No. widzieliśmy stado jeleni, jak wracaliśmy Ale od to dentysty. jak stado? Staszek. Boże. Jak się mówi? Chmarę. No właśnie. Boże. No. A wiecie co my tu widzieliśmy tam daleko pod lasem? Stad Danieli. Ale co Danieli? Chmarę. No Danieli. właśnie, no właśnie. Tam była tam daleko pod lasem. Była pod lasem. A Daniele lubią śnieg? Żadna zwierzyna nie lubi śniegu, bo ma Oprócz utrudniony... bażanta. No żadne nie lubi, bo ma utrudniony dostęp do jedzenia. Ale dobrze się nie paluje w śniegu? Właśnie, my mamy wtedy ułatwione myśliwi, bo widzą wszystkie tropy, ślady, a dzisiaj będziemy rozpoznawać, bo tam gdzie pojedziemy, to będzie dużo śladów. Tata, my tam przecież jeszcze kozła widzieliśmy. Raczej No. tropów, tata. Tak, tropów, no masz rację. Było dużo tropów, dokładnie. Ale będą tropy na śniegu i będziemy rozpoznawać. A tu widzieliśmy kozła ze Stasiem, jak była ruja, nie? Latem, pamiętasz? No, był tu jeden. Tata, A- pamiętasz jak tam, jeszcze tam obok domu wjechaliśmy na pole, no bo ty się chciałeś przywitać z kolegą, a widzieliśmy lochę z małymi. W ten sam dzień była ta chmara? Tak, to było wtedy, jak kosili kukurydzę, nie? No, No, i była cała locha z małymi, nie? a jeszcze obok tutaj była chmara. Tak, była chmara jeleni. A myśmy od kogo wracali wtedy? Z dentysty. No właśnie. Potem mnie bolał bardzo ząb. No, wiem. Ale była chmara, rzeczywiście. I później była wataha dzików. A Stasiu, czego jeszcze jest wataha? Oprócz dzików. Wilków. Olo, ktoś ma wyścigówkę. No ma. A sypka? No, bo to jest Subaryna chyba, tak? Nie, to BMK. Popatrz, tata.
teraz już widzę pierwsze nie tropy, tylko ślady. Dzieciaki, co to zrobiło tu przed nami? Zobaczcie. Dziki. No. Opatrzcie, a co tam jest? Stasiu? Czarny. Nie? Co to jest? Co to? Poczekajcie, to zatrzymamy się. Byki. Nie, no co to jest, Staszek? Daniele. Mówiłam, że Daniele. Wysiadamy. Wysiadamy? Ale on to uciekną. Dobra, to Ale chodźcie. ja mówiłam, że były Dobra, Daniele. chodźcie powoli, jedziemy. Mogę sterkać? No. Tak, mogę zobaczyć? To same dziewczyny. Kornelka, I chłopak, Daniel. ale co, jak dziewczyny, Stasiu, co to jest? Chłopak jest też Daniel. Sami Ale pobiegł do lasu. No. Samice. Są. Boją się nas, To są- uciekają. No to są łanie, tak? No, boją się nas, uciekają. Kornelka, policz na nie szybko. Nie, więcej. Tak, tak. O, tu 8 i 2 uciekły, no? No. O. O. No i wszystkie uciekły. O, tam biegną. No. I teraz dzieciaki, to było co? Daniel. Ale ta cała ta grupa to jak się nazywa? Wataha. No, Stasiek, Chmara. no, a Wataha jeszcze. Tata, patrz, tu jeszcze dziki szły. No. Na tamte pole. No. I to była cała chmara Danieli, tak? No, i ja nie dalej widzę. No, są tam jeszcze. No, a tu tak poryły, zobacz jak poryły farmerowi łąkę. Czekaj. No, sprawdź to, Stasiek. Zobacz po śladach, czy to był duży dzik. Był tata warchla. Czekaj. Tata, to nie wiem jakie są kroki. Tata, buty mi przemakają. Nie, Tam stoi ostatni, Daniel. no stoją Daniele, no. Staszek, jakie to tropy są? Dzika, nie wiem jakie to są, tylko idę. Wow, tata, tu wyryły. Wybuchtowały. No, mówi się porządny. Ale porządny dzik. Widziałem. Ale porządny. Ale był porządny. Staszek, no chodź do tutaj. Patrz jaki był porządny. Porządny był? Pokaż mi te tropy. No, Ale ten był duży, widzisz? ale myślisz, że co to było? Odyniec. Odyniec był. No. To patrz, o jest. No dziki tak, one buchtują. Tata musisz tu pojechać chyba na dziki i do Daniela. Mówisz, że muszę pojechać? No, bo patrz co one to zrobiły, patrz. Dobra, No. ja wychodzę z moich butów przemakają. Idziemy do ten, nie przemakają ci Kornelka buty? Odyniec poszedł. Widziałeś? Widziałem, no. Tę czerwoną paczkę. Mówię- To jest lato. Ale mówiłem wam, że jak wjedziemy tutaj, to będą zwierzaki? No. Tak. No. Najpierw tylko były Daniele. Najpierw były Daniele. A ja powiedziałam, że Daniele. No ja Chyba wiem. za cicho. Za cicho powiedziałeś? No, chyba za cicho. Patrzyłem fezorem. Dobra, teraz powoli jedziemy, bo teraz mi trochę hałasu tu narobili, więc myślę, że jak coś będzie, to będzie trochę dalej. I teraz możecie teraz patrzeć pomału Kornelka na swoją stronę, ty Staszek na swoją, dobra? Okej. I obserwacja jest. A tu będą, ale dziki mogą leżeć gdzieś. Dziki się schowały w jeżynach, tam są takie jeżyny i poszły, albo tu leżą w tych grodzeniach, w tych jodłach, tu powłaziły, no bo one nie, o tej godzinie już dzików nie ma na polu, to w nocy poryły. I prowadzicie obserwację. Bo dziki lubią bardzo zimno. No dziki się chowają przed zimnem. O, Idą, tam one tata weszły. no, mogły wejść w te grodzenie, w te jodły. A dziki umią tak wysoko skakać? Nie, one pod spodem przechodzą, Stasiu. A jak one się tam jest? No, pod spodem przechodzą. Kornelka patrzy na swoją stronę, bo tu lubią być jelenie. Teraz jedziemy w teren, gdzie mogą być... Tak, że mogą być jelenie. Ja tata jedzie powoli, a wy patrzycie. No nie, Misiu też patrzy. Cześć! No. Patrzyłem, Heja, Misiu. wilk nie biegł. nie, wilka tu za nami nie będzie. Ale tylko Ale patrzymy, czy są jelenie. Patrz, Staszek, ty masz dobre oko. Czekaj, bo Kornelka patrzy u siebie, a my patrzymy tu. Ciężki to, Stasiu. ja też patrzę. My będziemy... Patrzcie, ile mamy kasztanów. Wow. Dużo, nie? Zacznij od tego woreczka. No, to nie jest taki woreczek. Czekaj, tu mamy sól, jedną kostkę. Tu mamy drugą kostkę soli. Nie, Ja zaniosę nie, Kornelka, to ciężkie. Poczekaj. Myślałam, że to lekkie. Na serio, Kornelka.
Bierzemy kasztany. To idzie. Tata musi wziąć. Wrzucimy... Misiu, pomożesz? Nie, tam ty kręć. Ale tata siła. Chodźcie. Tu można się na obiad załapać? Na kasztany zawsze. O kurde. To nie takie francuskie, tylko normalne. Aha, te zwykłe? Tak. A do kasztanów coś jest? No i coś tam w aucie znajdę. Aha. No może na te kasztany. Chodźcie dzieciaki. Jedziemy. Może z rękami trochę? To nie ma tu żadnej zwierzyny. Były Daniele, były. Pojedziemy w drugą stronę, to jeszcze byki pooglądamy. Tata, a ciekawe, czy te, które były Daniele, ciekawe czy wrócą. No one poszły w las. Ale zobaczymy, czy wrócą. No na pewno do tych kasztanów tu przyjdą. Kurczę, musimy nóż za to wziąć, bo... Patrzcie ile tu jest. Proszę trzymać, żeby nie śmiecić, panie Stanisławie. Uwaga. Lecimy, tata wysypie podpaśnik. Mogę ja trochę? Możesz. No nie, to... Idziemy po następny worek. Trzymaj na razie. Proszę? Staszek, ty pójdziesz sprawdzić, gdzie jest lizawka. Bo tam jest, gdzie jest, Kto mnie podtrzyma? no, sprawdź, gdzie jest lizawka i się konkretą. Tata, mam lizawkę! Tata, mam lizawkę! Jest! Tylko taki czarny! Taki czarny! Ale jest sól? Dużo? No cała kostka. Cała kostka. Ja byłem tam kurde koło zwierzyny gorzowskiej. To na zakota kurwa na ścigali i żeśmy żołędzie zbierali do was. I da siły. No to będzie No, no. tak. Kurwa po południu one coś zjadł i musiał cały worek nazbierać. A ty dębów pełno. To nie pół polowa. To wtedy to nie. Misiu, otwierać to. Nie mam noża. Otwieraj worek. Tata, były trafy dzików. Były tropy dzików? Przy soli? Tak. Dobra. Trzymaj, żeby nie śmiecić. Kornela. Trzymaj. No, uważaj. Mamy jedną uczęstowaliśmy. Dawaj. To nam wpadł na genialny pomysł, żeby paskiem. O. Dobra, to trzyma Staszek. Dziadek Janusz. Chyba dziadek Janusz, nie? Trzymaj Staszek. Kornelka. Trzymaj teraz tu. Nie, spokojnie. Uwaga, sypiemy drugi worek. Dobra. Ale nie deptaj kasztanów. No, idziemy po następne. Okej. Lordetkę daj mi. Schowam do kieszeni. Dasz radę? A ja mogę drugie? Nie, bo tam... A tu jest duży. Masz. Pomału, Staszek, żeby się nie przewrócił. Ale moje ciężkie. I też się mieliśmy robimy. Widzisz, jakie życie myśliwego jest ciężkie? Tak. Widzę. Otwieram. Po 60 kg. Tata ma... Proszę. U mnie się aż dziura była. Tak? No, To wysypuj. okej. Kornela, ty też kukurydzę otwieraj i wysypuj. Ja rozszerzę worek. O. O, jeszcze mama ziemniaki dorzuciła, stare. Nie, dasz radę. Stasiek da radę. Kornelka, proszę. Dzięki. Tak, idź do auta. Ale Kornelka, a reklamówka z kukurydzy? Tata, mnie się dalej nie da.
Daj, pomogę ci. Dobra. Te były nowe. To rzeczy jakieś Tak. organizował takiej. O, już padło. I ten niebieski też daj. Potrzymaj. Żeby nie śmiecić w lasie. Tata, tu też było. No, zbierać. To. Okej, nie wolno śmiecić, tak Olela? Bo to Chodźcie. my robimy lody kasztanowe. Tata, dobrze, że moje buty nie są wemakalne. Patrz, teraz Stasiu będzie trzymał. Okej, tata? Dobra. Ja nie trzymam. Misiu, zakop mi nogę. Kasztanami. Zakopiesz mi nogę kasztanami? Nie. Tata, Kornelka, daj Proszę, po kasztana. proszę. Chodź tym razem. Stanisław, proszę. Dobra. Masz. Ja. Michał, masz. Nie no, masz tylko na auto. Dedu. Widzisz, Kornela, jak ty dajesz radę? Ale ja inaczej nie daję rady, tylko Mogę ci pomóc. Chcesz? tylko przez te kłody mi musi Tak. pomóc przenieść. Daj do ręki. Tylko przez kłody mi musi pomóc Dobra. przenieść. Proszę. A resztę do targa mi wysypie. Dobra, to dotargaj. Dobra. Idziemy. Idziemy za targiem. Nie mogę zostawić jakieś zwierzę. To moje? Tak, otworzę. A ja mogę moje wysypać? Możesz, otworzę ci zaraz, poczekaj. Tu jeszcze ktoś był ciekawszy, nie? Trytką. Trytką z tego. Sznurką nie mieli. Stanisław, proszę trzymać. Dobrze, że jesteś. Kornelka. Nie, bo ja będę tu zaraz wysypywać. Czekaj, Kornesia, tata wysypie ten worek. A ja to mogę sama wysypać? Proszę? A ja to mogę sama wysypać? Tak, tata to obetnie. I zaraz sobie wysypiesz, czekaj. Dobra. Dzięki. O, i teraz możesz wysypać. Możesz powiedzieć smacznego. Smacznego wam życzę. O. Dobra, daj ten worek. Ale was mogą zjeść Stanisław? Daniele. No. No i co? Jak myślicie, kto tym zwierzętom najwięcej pomaga zimą? Myśliwi. No oczywiście. A ekolodzy i te zieloni to w ogóle nie pomagają. Tak. No oni tylko umieją gadać w internecie, nie? No. I co, Mieczysław, jaki jest plan teraz działania? Posłuchamy i potem jeszcze posłucham tata tropów. Tropów poszukamy? Może jeszcze trochę pojedziemy, no i posłuchamy jakichś zwierząt. No i może jeszcze będzie jakaś zwierzyna. Czekajcie, bo ktoś dzwoni do mnie. Coś na kostki soli. Kornelcia, dobrze, ale zostaw sól, wyłożymy, tak. Bo jeszcze mamy 2 kostki soli w aucie, wyłożymy. Dobra, to co, pakujemy się i jedziemy, tak? Jedziemy szukać zwierząt. Dobra, Solniczki. stańcie, tu jeszcze zdjęcie wam zrobię. Jedziemy teraz boczną drogą i będziemy wypatrywać, słuchajcie, zwierzaków. A zające lubią śnieg? Stasiu, każda zwierzyna jest przyzwyczajona do śniegu. A patrzymy, czy nie ma saren. Kornelka, po twojej stronie nie ma. Nie ma nic na razie. Tam wyjdziemy, no bo ja chcę zrobić bałwana i aniołka. To zrobisz na podwórku. Na podwórku mamy dużo śniegu, więc zrobisz na podwórku. A teraz... A u Jaska jest trochę niżej, więc może tam będzie więcej śniegu. Tak? Myślisz, że bo wy teraz do tego Jaśka będziecie jechać? A Jasiek to jest, Stasiu, twój kumpel z przedszkola? No, tylko on jest ode mnie starszy. A my się zmierzyliśmy i jakoś ja jestem większy. Aha, a on jest tylko starszy. No, a to dziwne, on jest już starsakiem, ale ja już jestem prawie starsakiem i się zmierzyliśmy z moim domem. Wiesz co? Głodna jestem. I zobaczymy, Błażej zobaczy, Chcemy że się ja pić, jestem tata. większy. Kornelcia, na pewno nie wtracicie jazdy, bo się pooblewasz. Staniemy, będziemy wykładać sól, to dam ci się napić. Nie ma problemu. Leśna droga? Tak, jedziemy teraz tutaj i zobaczymy. Na razie nie widać nic na pola, wszystko się pochowało. Powchodziły w Harabadzie. Jedziemy powoli i możemy tutaj właśnie tropów. Tylko leśnicy zbiera po Leśniczy to... O, są. O, patrzcie tutaj. widzę. Co tu jest? Czarna.
Gdzie? Jedna stoi za drzewem. O, widzisz? Widzisz? Tata, ja ci chciałam powiedzieć, że są sarny. No to dobrze, że mi powiedziałeś. Tylko mnie wyprzedziłeś. No, ale dobrze, że je zauważyłeś. I Widzicie? właśnie chciałam ci To jest koza, to jest koza z koźlęciem. To co stoi, o, ta pierwsza co idzie to jest koza, jak mama. A to z tyłu to jest jej dziecko. A to ja, tylko ty mnie tak wyprzedziłeś z rozmową. O, wyprzedziłem cię z rozmową, dobra. Ale to nic. Przyjechaliśmy wyłożyć kostkę soli, okazało się, że nie ma gwoździa. Ktoś inteligentny przyszedł i wyciągnął nam tego gwoździa. Trzeba przybić nowego, nie mam przy sobie, także pojedziemy. Ja wiem, kto to jest. Kto to jest? Złodziej. Złodziej. Przyjedziemy, zrzucimy, przybiję gwoździa jeszcze jednego i wyłożę kostkę soli. Jakbyśmy nie dali tego gwoździa, niestety by ta sól zaraz spadła. A ewidentnie patrzcie ile tu jest tropów. I były, a co tu, Stasiek, było przed chwilą, co tu uciekało do góry? Sarny. Sarny były. No, przychodzą, zwierzaki przychodzą, więc trzeba będzie przyjechać dobić. Nie ma tropów tego złodzieja. Jest. Jest? Patrz. No, To widzisz? dzika. Chodź tu, Stasiu, zobacz jakie tutaj byki chodzą. Tu widać ewidentnie tropy. Popatrz, zobacz, jaki tu jest duży trop, zobacz. Widzisz? Tu masz, patrz tutaj, zobaczcie jaki tu duży trop jest. No, Jak na jelenia to wielki. wielki, nie? Te byki gdzieś tutaj się schowały. Tak, ale w drugą stronę, one stamtąd przyszły, Kornelka. Poszły tam. Siadajcie do auta i jedziemy dalej. Stachu, brykniesz tam? Podnieś. O! Kasztany nam tu nawpadały, będę musiał je powyciągać. Tata, gdzie jest? Tam jest sól we worku, dawaj tą sól. W którym worku? No w tym białym. W tym, no, targaj to. Dobra, już dam radę, daj. Tak, musi teraz wyskoczyć. No, chodź. Damy radę, tata. No nie, sam nie, chodź. Ja mogę dać to na lizawkę? Dobra, Mogę dać to na lizawkę? możesz dać, weź kasztana i dasz na lizawkę. Idziemy. Chodźcie. Tam jest. Kto znajdzie pierwszy lizawkę? Idziemy w tamtą stronę, chodźcie dzisiaj. No. No ja nie, ty ją widzisz. Idźcie, Kozelka, prowadź. Tam, w stronę proszę. Tu. Tutaj chyba mi tego gwoździa nikt nie ukrył. Prowadź na to. Widzisz ją? Jest, tam jest. No jest. Kto pierwszy mnie zobaczył? I ty? Nie. Idziemy. Ja tak muszę położyć na lizawkę. Tata, ja to widziałam. To zwierzaki tu, zobaczcie, zwierzaki tu przychodzą. Są tropy. Tata, ja na to położę kasztankę. Dobra. Są tropy, Staszek? Tata, a No. ja pierwszy zobaczyłem. Ty pierwszy zobaczyłeś. Ja dostanę nagrodę. No i mamy kostkę soli. Powiedz, Stasieńku, czyje tu są tropy? Dzika i jelenia. I jeszcze Daniela widzę trop. Gdzie? Tu, to jest trop Daniela. No. Tata, a jak on się tu zmieścił? No przeszedł, ale zobacz, tu poszedł i poszedł w tamtą stronę. Tam do tamtego lasu. Tam do tamtego lasu. Masz tu twoją lornetkę i obserwuj. A mogę twoją pożyczyć? Tak, ale Stasiu, one uciekną. Gdzie ty lecisz, Staszek? Ale rudel, co? Stasiu, ładny rudel, nie? Chodźcie. Poczekaj jeszcze. Ładny, ale nie było byków. Był duży, sporo, no nie wiem. Tata, nie było. No byków nie było, ty. Gdzieś te byki się okopały Siedzimy tak i nie wiem gdzie. co przerobili. O, poszedł. No i co, dzieciaki? Kończymy już, jedziemy do domu, bo Stasiu, gdzie wy dzisiaj jeszcze jedziecie? Do mojego kolegi Jaśka. Dobra, to muszę was zawieźć do Jaśka. Jakie zwierzaki żeśmy widzieli dzisiaj? Opowiadajcie. Daniele, sarny, bażanta i koźlętę. Były tak, kozy z koźlakami, także były sarny, były daniele, był bażant. A co myśmy tam wywozili? Przypomnijcie jeszcze wszystkim. Kasztany i sól. I sól, dobra. Co, kończymy i lecimy już do domu? Tak? Stasiu, a ty pochwal się, co ty od Mikołaja dostałeś? Lornetkę. Fajna? Świetna, nie? Jak chcecie kupić, to polecam. Trochę reklamy musi być, ale nie z tej strony trzymasz, synu. O tak, sobie muszle oczne możecie wyciągnąć. I co, Stasiu, dobrze w niej widać? Opowiedz wszystkim. Dobrze, widać. Dobrze widać, dobra.
Do zobaczenia w następnym odcinku i dasz bór, a my z Miśkiem walczymy. Spróbujemy te byki namierzyć, bo byków jest dużo i spróbujemy gdzieś tu ogarnąć, bo przy tym śniegu to te byki gdzieś tutaj będą. Spróbujemy w spróbujemy w następnym... O, dzieciaki już poleciały. W następnym odcinku spróbujemy coś zapolować tak bardziej na bogato, a teraz już co? Kończymy i widzimy się w następnym materiale. Dasz bór.